Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Poradziecki Instytut Gagarina. My jesteśmy w Kiszyniejowie i kontynuujemy naszą podróż. W Kiszyniejowie. Instytut jest tak zajebisty jak ta mozaika. Chodźcie, chodźcie. Lecimy. Nightclub Juria, ale ten nightclub to już te nowożytne czasy są, mi się wydaje. Tak, Tam masz napisane Nightclub? No. Tak, O, proszę. bo on potem był przerobiony na właśnie nightclub. Na początku od miejsca dla turystów, gdzie można było napić się kawy, przeszliśmy do nightclubu. Ale zobacz, że to taki nightclub z grubej rury. No, nawet jeszcze... O, kamera się zacięła. Jak ogarniecie, jakie to jest wielkie. Naprawdę to jest wielkie. To jeszcze jak ci się uda kamerą przebić, to jeszcze tam budynek jest hen daleko. Tak, tam jest jeden budynek, tu jest po lewo jeszcze jeden budynek, tu jest jeszcze jeden budynek. Tak, nawet jak to było to są elementy sufitów, po czym chodzimy, tylko to puzzle 3D są. No dobra. To co, rozdzielamy się, czy najpierw na razie sobie tutaj śmigamy? No ja mogę pójść tam do góry w lewo. No ja dałem. To tutaj idź tam to zaatakuj i spotkamy się po prostu tutaj. No albo się spotkamy, gdzie się spotkamy. Gdyby was jakieś mołdawiane Rumuny napadły. To nic nie róbcie. To nic nie. To dajcie się okraść. Dobra. Powodzenia. No, dobra, pójdę dalej, to przejdę sobie na ten budynek. Te schody to mi się nawet podobają. A tu piwnica jeszcze jest. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I fajnie mamy to. Skoro tutaj był nightclub, to albo będą właśnie jakieś miejsce na dyskotekę, tego typu rzeczy, albo będą kotłownie, albo spalone pomieszczenie, ale tutaj była albo szatnia właśnie, albo bar. No fajnie, można się tu pokręcić, coś ciekawego jest. A przynajmniej było, bo to naprawdę grubo się hajcowało tutaj. Lastryko zostało na schodach. Widać, że z 10 raz kładzione, łatane. Kawałek wózka sklepowego. A wiecie co to znaczy w takim miejscu wózek sklepowy? To, że był grill. A po lewo jest szkoła. Więc nie będę się po prostu za bardzo pokazywać. Dlatego wbijam od razu do budynku. Możecie tam słyszeć w tle takie śmiechy, chichy, a to dlatego, że jest tutaj szkoła obok i zastanawiam się, czy sobie tutaj młodzież nie przychodzi na przerwach, a właśnie teraz mają przerwę. Przynajmniej ja bym tak robił. Zobaczcie, tu jeszcze płytki, a to takie, nie, to kamień jest przyklejony i paintball, czyli walam tutaj w paintballa. A tu jest chyba sala koncertowa. No dokładnie. To jest, no ten kinoteatr, sala koncertowa. Tak. O, słyszycie dzwonek? Wracają. Wladimire. Tutaj były krzesełka. Nawet jeszcze widać takie prowadnice po nich. Znaczy no prowadnice, no takie betonowe coś, na którym one były. A tam była główna scena. Tylko że w tym momencie no, jest dość mocno zniszczona, a jedyne czego nie rozbroili to ten dach i ten zajebisty żyrandol tutaj. A w sumie to są jeszcze dwa, ale taki typowy styl radziecki, jak się przyjrzycie, czyli kryształy. A tutaj zwykłe lampy takie, tylko one już są, widzę niektóre do góry nogami, jakoś tak są poniszczone dość, znaczy poniszczone one są na pewno. Tylko jakoś tak poprzestawiane. Nie wiem, czy ktoś tam łaził i się nim bawił, czy po prostu coś spadając niszczyło. Ale tutaj mamy tą główną, no ławki. Ale i co tu mamy? Kable jakieś. Ale to chyba ktoś sobie wcześniej obierał kable. No, żeby je spalić i mieć odzyskać. Jakiś bejoszek. Tu jakieś ikony.
Wiem, że to niemożliwe, ale wygląda w ogóle jak kaplica jakaś. Sądząc po tych oknach. Okej, tu jest zamurowane. No, zdecydowanie wygląda jak jakaś kaplica, ale to pewnie była właśnie albo szatnia, albo tutaj bar. Kuchnie, łazienki i fajnie. I dalej możemy sobie piwnicą przejść. W ogóle ciekawi mnie, na co chłopaki natrafiają. Ostatnio jakoś nie mam farta do rozdzielania się. I tak jak tutaj jest, a przynajmniej tak, ostatnio nie mam farta do rozdzielania się. Pewnie chłopaki znają życie, znajdą ciekawsze rzeczy. A tutaj jest co znajdować, bo z tego co pamiętamy, to jest właśnie sala na 800 osób. Pozostałości biblioteki, w której było 12 000 książek. Ale to jest dawna historia, no. To jest, skoro to już było opuszczone w 2012. Tu nawet widać po samych ścianach, że proceder złomiarski i złodziejski szedł w najlepsze, bo to jest zniszczone wszystko. To wygląda jak budynek po ostrogim bombardowaniu. Ale to widoczne są różnice w mentalności właśnie, bo chociaż tych różnic tak naprawdę nie ma. Tak, u nas te opuszczone budynki niszczają w ekspresowym tempie, to tutaj jest podobnie. Po prostu wszystko co jest przydatne to można ukraść. O, tam mamy trolla, można znaleźć. Wszystko co jest przydatne trzeba ukraść, wynieść, przetopić na złom, a całą resztę przytrzyma się właśnie czy na działkach, czy w domu. Zobaczymy jak to wygląda przez okno. Tam zobaczcie. Nie wiem, bo teraz to będzie pod słońce nagrywał. Ale tam, gdzie pokazuję, są koce wywieszone na oknie, więc w takich miejscach też musimy uważać. W innych krajach po prostu mieszkańców w ogóle takich pustostanów, którzy niewątpliwie tutaj mieszkają. Tak, Łukasz. Zaraz pewnie będzie tutaj wchodził. Nie wiem, czy już o tym wspomniałem, na pewno chłopaki wspomniały, że jest to Instytut Gagarina. W 1967 wpadli na pomysł, żeby go zacząć budować. W 1972 skończyli. Głównie miał on służyć turystom. Było tutaj kino, przepraszam, nie było kina. Był teatr, sala balowa na 800 osób, biblioteka, w której było ponad 12 000 książek. Więc można powiedzieć taki duży dom kultury po naszemu. Następnie, w związku z tym, że to się już nie przestało opłacać, nie wiem czy w latach 90. już przestało się opłacać, po upadku Związku Radzieckiego czy wcześniej, stwierdzili, że zrobią tutaj nightclub. No wiadomo, po co jest nightclub, żeby zostawiać pieniądze i patrzeć się na panie. No ale jak widać wytrzymało to do 2012 roku, czyli do czasów, gdzie było euro w Polsce, czasy nowożytne i to zamknięto. Mamy 2020, sam początek, a wygląda to jakby było zamknięte jakieś 50 lat temu, czyli w momencie, kiedy zostało wybudowane. Po prostu stan jest okropny. Swoją drogą ta szkoła, instytut, to centrum młodzieżowe było no chyba największym w Kiszyniowie i na pewno największym, wydaje mi się, że i największym w Mołdawii. Już nie pamiętam, ale w tysiącach się liczyło liczbę osób, dzieci, która mogła przebywać. Były dla nich przygotowane różne animacje, gry, ale i pokoje, sale sportowe, nawet tam gdzie byliśmy wcześniej, ten klub, to mogła być kiedyś hala sportowa, tak mi się przynajmniej wydaje. A tu już jesteśmy na scenie, tylko się przełączę, bo no nic nie widać. No to co znamy podobnie jak i w Czarnobylu, czy tam gdzie byliśmy wcześniej w tym Naddniestrzu. Taki sam jak ten, tylko że działający. U góry macie prowadnicę na kurtyny. Tutaj też było całe zaplecze. O, po drugiej stronie to lepiej widać te wszystkie metalowe konstrukcje. No a tutaj, tu była główna chyba. Taka, no nie wiem jak to nazwać, firanka, taka obramówka wokół sceny. Wszystko oczywiście jest wykonane z takiej chamskiej płyty wiórowej, takiej jak kiedyś meblościanki i u nas. Zobaczcie tutaj.
Nie zdziwiłbym się, gdyby no na przykład, nie wiem, jakieś święta narodowe właśnie na tej konstrukcji wisiały jakieś hasła propagandowe, no a tam zasiadała młodzież. No ale nie tylko młodzież, bo pewnie i starsi też przychodzili. Tutaj jakaś taka instalacja, to trochę wygląda jak basen. Może to jakaś budka suflera była albo coś, może... Ale już nie, bo tego tutaj jest kilka. To może ta scena była wyżej, a tutaj były belki po prostu, które szły w tamtą stronę i podpierały scenę. Tu widzę, że są już pomurowane niektóre drzwi, podobnie jak i to, więc chodźmy tam dalej, bo jeszcze troszeczkę przed nami zostało. Tak mi się wydaje, że właśnie w jednej z takich restauracji się znajduje. A jeżeli tutaj była restauracja, to by mi pasowało właśnie tutaj taki wystrój szyb, dużo światła, które wpadało tutaj na stoliki klientom i przy okazji mieli fajny widok na okoliczny park. Ściany, gołe ściany, nie ma tutaj nic. Chyba że mołdawski urwek mnie zaskoczy i nagle znajdziemy w pełni wyposażoną bibliotekę, która jest nietknięta od 40 lat i będziemy pierwszymi osobami, które na nią trafią. No tak serio to będę miał farta, jak mi się uda na dach wejść. Centra kulturalne były bardziej tam, gdzie są chłopaki w tym momencie. Tutaj są pomieszczenia mieszkalne, te 4 pięterka. Plus tutaj, ale to już raczej te pomieszczenia dla wyższych sfer. Albo pomieszczenia administracyjne, ale to przejdziemy się po tym wieżowcu i zobaczymy, co tam w środku jest. Ale graffiti średnio udane. Powiem szczerze, gdybym się przyłożył, to zapewne by mi trochę lepiej wyszło. O, tutaj jeszcze mamy puszkę graffiti, zaraz się skręci. Jeszcze jest kuleczka w środku, który rozbija tą farbę przed użyciem. Trzeba zawsze wstrząsnąć. Trochę jak z drinkiem Jamesa Bonda. Zobaczcie, tam jest normalna ulica i ludzie sobie śmigają. Właśnie po prawo ten budynek wychyla się. To jest szkoła i normalnie przed chwilą właśnie był dzwonek. Może zaraz usłyszycie, jak znowu będzie koniec przerwy. No a my jesteśmy w Instytucie Gagarina. Idę wyżej, bo tutaj nic już nie uświadcza. W ogóle po naszej naddniestrzańskiej przygodzie, którą zakończyliśmy dnia wczorajszego, zrobiło się nagle dużo cieplej. Jest piękne słońce, nie znaczy to, że jest w ogóle ciepło, bo mamy przecież 22 styczeń, a temperatura oscyluje mniej więcej w słońcu około 2-3 stopni, ale jest wiatr, więc już jest dużo gorzej, dlatego z bielizną termoaktywną oraz z spodniami, 2 koszulkami, bluzą czuję się jako tako. Tutaj w Mołdawii klimat jest chyba taki sam albo zbliżony do naszego, a jest naprawdę cieplutko. Dobra, więc tak, ja chciałem wejść tutaj do tego budynku. W tamtym budynku jest Łukasz, trochę jest biało, ale zaufajcie mi. Więc trzeba przedrzeć się tylko przez ten las, który tutaj urósł sobie przez ostatnie lata, bo opuszczono od 2012 i postaram się wklepać do tego budynku tutaj. Po ludzku, może jakieś wejście będzie. Niestety, ale zostało mi tylko urbexowe wejście. Nie wpuszczę mnie drzwiami. W sumie wejdę drzwiami, tylko bez schodków. Oho, mamy to, mamy dach, mamy dach. Chyba. Urbex między nami. A i uciekł. Konrad! Wczoraj przyjechaliśmy wieczorem. Nie widziałem, jak ten Kiszyniów wygląda, ale większość osób zawsze mówiła, że jest to nudne miasto i za bardzo nie ma tutaj niczego ciekawego. A ja wychodzę już jakby na dach. No na tą chwilę mogę wam powiedzieć, że
no jest to postkomunistyczne miasto, które ma aspiracje, aby dążyć z jednej strony do Unii Europejskiej, znaczy same miasto to jest stolica, ja mówię o kraju, z drugiej strony do Związku Radzieckiego. Teraz prezydent jest bardziej właśnie taki po stronie Związku Radzieckiego, co ja mówię, Rosji, ale to prawie to samo. No i zobaczymy, w którą stronę pójdą. Miejmy nadzieję, że wybiorą słusznie. Po moje lewo są domy mieszkalne i wszystko widać. Po moje prawo jest szkoła jakieś, tam dalej też dom mieszkalny, tutaj jakieś instytucje. I ktoś mnie teraz widzi na opuszczonym dachu i co robi? Czy jak gdybym był w takim domu, to bym dzwonił na policję? Raczej nie, bym się śmiał. Co za debil tam szedł i po co? Tym bardziej zobaczcie, że jak ja jestem ubrany. Nie wyglądam na człowieka, który przyszedł sobie tutaj o 10 rano we wtorek zrobić melanż, a bardziej na jakiegoś pasjonata, a dla nich to przecież jest normalna ruina, więc czym się tutaj pasjonować? No i właśnie o to chodzi. Dla nas coś jest skarbem, a dla zwykłych ludzi jest śmieciem. Jak tak patrzę od góry, to ty i ja chodziłem po mieszkalnych budowlach. No tak, bo tam były balkoniki i tak dalej, a to w ogóle wygląda jakby nigdy nie zostało skończone, to gdzie ty jesteś. I co, jak chodziłem, ciężko powiedzieć, no może nie dokończyli, wiesz, budowy tego. Na pewno też to mieszkalne miało być. No dobra, no słuchaj, ja gdzie teraz? Gdzieś idziemy, spotykamy się, to ja pójdę do ciebie do budynku. To możemy tu przed wejściem się spotkać i poszukamy Kuby gdzieś tam. A przy okazji, to już na dole pogadamy. W ogóle ten dach jakoś mnie natchnął. Co prawda już powoli schodzę na dół, żeby się spotkać właśnie z Konradem na placu. Ale też się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo Rosjanie jako pierwsi wystrzelili z sztucznego satelity. Pierwsze zwierzę w kosmos. Pierwszy człowiek, który wyszedł w przestrzeń kosmiczną. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwsza kobieta w kosmosie. Szereg sukcesów właśnie Rosjan, którzy jako pierwsi byli pionierami w wielu dziedzinach. Ale to zwycięstwo w wyścigu kosmicznych uznaje się Amerykanów, którzy jako pierwsi stanęli na Księżycu. Ale dużo osób mówi, ja osobiście sam w to wierzę, że Jurij Gagarin był pierwszy w kosmosie i był celebrowany, ponieważ był pierwszą osobą, która wróciła żywa z tego kosmosu. Kiedyś, parę lat temu, czytałem o młodych chłopakach, którzy we Włoszech nasłuchiwali różnych audycji radiowych i wyłapali sygnał, w którym, jak się później okazało, nadawali słowa po rosyjsku z przestrzeni kosmicznej, z którego ten obiekt oddalał się daleko w przestrzeń kosmiczną. I to było jeszcze przed czasem, jak właśnie Jurij Gagarin jako pierwszy poleciał w kosmos. Wiele osób sądzi, że po prostu Rosjanie próbowali wcześniej wiele razy. Nie za każdym razem się to udawało i dopiero właśnie Jurij Gagarin był tym człowiekiem, który wrócił na Ziemię. Ale to właśnie tak odpływając mocno od tematu, taka mała anegdota mi się przypomniała. Jaka cegiełka smutna. Czemu jesteś taka smutna, cegiełko? Nie smutaj. Powstanie tego budynku to jest smutne, co powiem, ale takie rzeczywiste. No, Mołdawii się nie przelewa. Oni sami nie wiedzą, czy chcą iść do Unii Europejskiej, czy chcą zostać przy Rosji. Są podzieleni, mają to Naddniestrze, w którym zresztą byliśmy i tak dalej. Sami nie do końca wiedzą chyba, co chcą. Ale jedno jest pewne, że no, nie jest to bardzo bogaty kraj. I widać to też niestety po opuszczonych budynkach. Chociaż u nas w Polsce niektóre też wyglądają podobnie. No to tutaj większość tego metalu, do którego się dostali, jest już dawno wyniesiona. Pamiętajcie, że to zostało opuszczone w 2012 roku, czyli 8 lat temu. Niby jakaś budka ochroniarza była, ale chyba nikogo tam nie ma. Niby w rękach prywatnych. No ale chyba, mimo to, że ktoś to kupił, to albo no nie ma chyba kasy, żeby to cokolwiek z tym dalej zrobić. No ale dobra. Chodźmy do chłopaków, no bo tu już no nie ma co zwiedzać. Zobaczcie, jaką Łukasz jest dobrą modelką. No. Najbrzydsza influencerka na Instagramie. Jak będziecie chcieli zobaczyć to na Instagramie, to zapraszamy Was na Urbex History Podłoga Oficjal. Będzie nam serdecznie miło. A teraz koniec reklamy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym centrum Gagarina. Miejsce opuszczone, z bogatą historią, ale lata zrobiły swoje. Bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie o subskrypcji Instagramie, Facebooku, łapka w górę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. I pamiętajcie o książce. Elo.